freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj ze mną jest Snow. Siema Snow. Siema, witam. Specjalnie dla was chcieliśmy nagrać jakby taki oddzielny odcinek, gdzie we dwóch tutaj podsumujemy ogólnie cały rok 2024, jak to wyglądało ogólnie w postaci Rise of Kingdoms, jak to wyglądało jeżeli chodzi o polskie królestwa, no i też możemy porozmawiać sobie ogólnie o tym, co się pozmieniało, też porozmawiamy sobie o tym, jak polskie królestwa w tym roku sobie radziły w KVK. Wiecie o tym, że ja na przykład nagrywam taki oddzielny filmiki dotyczące samych polskich królestw, kiedy grają KVK, no ale tutaj po prostu już mamy koniec roku, więc możemy sobie już jakieś podsumowanie w sumie zrobić. Snow pewnie też coś będzie chciał dodać, nie? Tak, No. tak, może akurat trudno mi będzie odnieść się co do tych królestw, bo tutaj no nie chcę mówić po prostu jak ślepy o kolorach, bo w tym aktualnie teraz bardzo, ale to bardzo nie siedzę, planuję wrócić, ale myślę, że jeśli chodzi właśnie o to, co się w grze działo, to tutaj się będę mógł trochę więcej wypowiedzieć, więc będę się starał na te tematy, na które, tak jak już powiedziałem, coś mam do powiedzenia i coś wiem. Także coś tam, jakieś swoje 3 grosze na pewno wtrącę. Ogólnie na pierwszy rzut oka, no musimy sobie chyba coś pogadać o dowódcach, no bo w tym roku wiadomo, no wiemy, że mieliśmy nowych dowódców piechoty, kawalerii, łuczników, inżynierii, także mieliśmy dowódcę specjalnego w postaci Ragnara Prime. I w sumie może byśmy sobie coś podsumowali a propos tego, co się w tym roku podziało. No w sumie możemy zacząć od początku roku, bo w zeszłym roku w styczniu zaczęliśmy od nowych inżynierów, dobrze pamiętam? Snow? Oj, nie jestem pewny. Nie którzy pamiętasz? Byli na pewno byli pierwsi. Nowi inżynierzy, w sensie, że Cordoba, tak? Tak, był Wszedł? Cordoba, Gajamadach i Lapu Lapu wchodził wtedy, jak dobrze pamiętam. Możliwe, że To była top rzeczywiście trójka tak w styczniu. było. Że oni wiem, Ja że to- bardziej w styczniu. Okej, dobrze. No jako, że ja tutaj inżynierią gram, No dokładnie. Cordobę chyba aktualnie będę maksował, bo już jestem bardzo blisko, Mhm. żeby mieć go wymaksowanego. No to cóż, no moim zdaniem Cordoba jest super, jeśli chodzi o inżynierię, przez to, że ma właśnie te obszarowe i on naprawdę fajnie robi numery. Tego Gaja Mady jakoś, nie wiem, nie przepadam za nim. Mhm. Ale myślę, że tutaj jeśli chodzi o dowódców inżynierii tak ogólnie, to dużo się zmieniło, ale to dużo się zmieniło w inżynierii pod koniec roku. Mhm. Tam ci, którzy weszli wcześniej, nie są aż tacy ważni. No tutaj naprawdę teraz dostaliśmy bardzo dużo tych dowódców inżynierii, mamy tych epickich w końcu. Mhm. Także inżynieria się ogólnie rzecz biorąc rozwinęła, no i mamy teraz tego Stefana na sam koniec roku wszedł i wydaje mi się, że to jest naprawdę mocny dowódca, także tutaj zależy kto kiedy zainwestował w tą inżynierię. Ja na przykład, jak już mówiłem, dla mnie to jest bez sensu, żeby teraz inwestować znowu w tych nowych dowódców inżynierii, bo wydaje mi się, że dla mnie po prostu nie będzie to aż takie ważne. Ja nie będę planował grania na 2 marsze inżynierii, ale jeżeli ktoś jeszcze nie zainwestował, a chciałby, to podejrzewam, że ci nowi dowódcy będą dobrym pomysłem, szczególnie ten Stefan. I na przykład ja bym nadal lubił tego Cordobę, bo Cordoba naprawdę te obszarowe obrażenia są bardzo spoko z nim. A jakieś by dał 2 marsze? Jakie byś dał 2 marsze inżynierii? Powiedz, miałbyś wybrać 2 marsze albo choćby jeden marsz inżynierii, który byś polecił graczom, żeby już mamy tego Stefana, mamy tego Janka, no i mamy resztę oczywiście tych dowódców epickich, wiadomo, na tą chwilę nie bierzemy pod uwagę do mety, ale jakiś byś tutaj polecił graczom, żeby na przykład zaczęli robić, nie? Jeżeli chcą zagrać inżynierią. To znaczy, tutaj jeszcze nie wiem, jak ten Stefan będzie grał z nimi, ale chyba najbardziej polecałbym Stefana jako pierwszego, bo wydaje mi się, że on jest naprawdę bardzo mocny. Chociaż jeszcze go nie sprawdzałem, ani nie widziałem żadnych testów. Drugiego mimo wszystko chyba dałbym Cordobę jako drugi taki fajny. Chodzi Za plecami, tutaj głównie o obszarowe. Oni nie mają synergii między sobą, ale ja tak jak w polu, jak są obszarowe, to po prostu nie musi być synergii nawet.
Mhm. A jeżeli ktoś szedłby więcej, to wydaje mi się, że Stefan z Baburem, a Mhm. drugi marsz Małgorzata z Kordobą. Ogólnie ten marsz Małgorzata Mhm. Kordoba się spoko sprawdza. Ja Mhm. bym w tego Janosa tutaj nie Nie inwestował za szedł. bardzo, Mhm. bo wydaje mi się, że on jest taki właśnie z MG, nie wiem, ja nie widzę tutaj jakichś niesamowitych osiągów przy nim, ale może znowu nie oglądałem za dużo na Mhm. jego temat. Nie wydaje mi się, że on by był lepszy od Babura po Mhm. prostu z tym Stefanem, Mhm. ale nie wiem. Także to jeszcze przyjdzie zobaczyć. Ogólnie ja jak Ale tak przeglądałem, ja tylko powiem jedno słowo, że ja jak tylko Mhm. jak przeglądałem inżynierii tam taką mniej więcej też metę u innych graczy i u innych streamerów, to oni właśnie mówili tak jak ty, Małgorzata z Gonzalo albo właśnie Stefana z Kordobą. Małgorzata z Kordobą albo Stefana z Kordobą. No i takie setupy mniej więcej tworzyć, czy tam jeszcze tego Gajamadę gdzieś wkręcali w te dwa marsze. Właśnie wszyscy jakby tego Jankosa czy Janka no odkładali na boczny tor, nie? No bo on nie ma takich ten. Natomiast jak już jesteśmy na tym minionym roku właśnie, 24, to wydaje mi się, że to jest rok, w którym można by powiedzieć, że ta inżynieria wchodzi na grubą. Bo to jest pierwszy taki rok, gdzie inżynieri ludzie zaczęli używać na poważnie, że zaczęli rzeczywiście maksować tych dowódców, zaczęli robić ekwipunek, że mamy ludzi, którzy się specjalizują w ogóle w inżynierii Tak, i mamy KVK, których ludzie, bo to są też takie skrajności, tak, niektórzy nienawidzą, inni uwielbiają, ale mamy coś takiego, że jest właśnie taka sytuacja, że ta inżynieria jest i tak naprawdę jest i wydaje się, że zostanie z nami, że w pewnych sytuacjach ludzie się już do niej przyzwyczaili, że ona naprawdę może być przydatna, i ogólnie, że istnieje i już to nie jest takie coś niesamowitego, że wiesz, jakby to powiedzieć, chwileczkę, bo coś mi tu przeszkadza, że jakby to powiedzieć, no, że to jest tylko takie uboczne i nikt na to nie patrzy, nikt tego nie używa, tylko teraz naprawdę pojawiło się to, na co czekaliśmy. Pojawia się ta cywilizacja, chociaż tutaj mam pewne zastrzeżenia, ale mamy tych epickich dowódców, mamy tych legendarnych więcej, więc rzeczywiście tutaj się zrobiło trochę bardziej kolorowo z tą inżynierią. Dobra, kwestia inżynierii mi się wydaje, że tutaj najbardziej sobie to już wyjaśnimy, bo jeżeli chodzi o sam leadership, który wtedy wychodził w tym roku, głównie możemy już powiedzieć w sumie o całym leadershipie, nie tylko o tym, co wychodziło początkiem 2024, ale też końcem, czyli jeżeli chodzi o Filipa i pana tutaj Lapu Lapu, no to chyba z tych dwóch dowódców to chyba najlepiej Filip się w tym momencie prezentuje, jeżeli chodzi o leadership. Na pewno moim zdaniem będzie grywalny gdzieś tam tym 6., 7. marszem. Niektórzy będą kombinować to z 5. marszem i łączyć to jakoś z tymi main dowódcami jak Ragnar, czy tam widziałem z Shadjara, czy z Ashurbanipalem. A to jest wiadomo jeszcze w fazie testu, ale z tego co większość gdzieś tam graczy pisało, no to chyba jednak ten 6., 7. marsz, ten Filip, że jeszcze do tych 5 to jeszcze jakoś tak, no nie, no bo wiesz jak to jest, nie? To będzie taki sam temat jak z Trajanem, że będą go widzieć jako pierwszego, będzie jazda, a jako na plecach, jakby był kogoś, no to może jednak by był grywalny, nie? Na dłuższą Ja metę nie przy widzę. 5 marszach. Szczerze, im dłużej o tym myślę, tym bardziej nie widzę przed nim jakiejś świetlanej przyszłości. No bo on nie zadaje obrażeń, nie? No A nie, dowódcy, właśnie. którzy nie zadają obrażeń, ogólnie nie są lubiani w Rise No of tak. Kingdoms. To jest taki On ma buffer. fajne statystyki, on ma te takie dodatkowe obrażenia. Ostatnio w ogóle fajny filmik Utsfila widziałem, czy tam Seawilla, jak tam zwał, tak zwał. I on tak też mówi, że w sumie te środkowe jego jakby umiejętności są ważniejsze od tej pierwszej ekspertyzy, Tak, to prawda. co ciekawe. No ale no nie wiem, ja na pewno, znaczy może nie na pewno, ale na 90% nie będę w niego inwestował. Tak jak mówiłem, to może być dobry dowódca dla jakiegoś takiego wieloryba właśnie na zasadzie 6., 7. marsz, ale ogólnie już się przejechałem na przywództwie, ja już mam Trajana zrobionego No i tak. Hondę i starczy. Naprawdę, już mi wystarczy.
Także udało mi się tyle, że w sumie uważam, że na inżynierii zrobiłem Mm. fajny interes, Tak, to ale prawda. na leadershipie się przejechałem, więc już nie będę wchodził 2 razy do tej samej Mhm. rzeki. Chyba że nagle się okaże, że to jest jakiś nie wiadomo 7 cud świata, ale Mm. jakoś mi się nie chce w to wierzyć. Jeżeli chodzi o samych przywódców, ja osobiście mogę powiedzieć, że jednak jakbym tak procentowo między Filipem a Lapu-Lapu miał stawiać, to bym jednak te 60 do 40% dawał dla Filipa, że jednak to jest taki coś, co jeżeli ktoś tam właśnie myśli o tym dodatkowym marszu, no to okej, warto. Chociaż ten Lapu-Lapu z Herakliuszem na garnizonie Żydziozamek ponoć też sobie nieźle daje radę, więc to też jest takie, no do wytestowania, nie? Przydałyby nam się, wiesz, te serwery, które mieliśmy w tym roku, żebyśmy mogli znowu sobie potestować, nie? Więc moglibyśmy Nie, coś ja ugrać. myślę, że Lapu-Lapu to nie No. będzie historia. Myślę, że on tak, Mhm. jak nie był popularny, dużo lepszy moim zdaniem z Herakliuszem jest, dużo lepsza jest Gorgo i to jest tyle, nie? Mhm. No Mhm. i Gorgo, znowu jakbyśmy mieli powiedzieć taki garnizon Mhm. 2024, to moim zdaniem zdecydowanie to jest Gorgo Hera. To jest po prostu świetny garnizon. Mhm. Przede wszystkim dlatego, że Swarm jest trudny, nie? No bo Mhm. okej, są inne garnizony, które są w porządku, Mhm. ale żaden inny garnizon nie jest taki dobrym antyswarmem jak właśnie Gorgo Hera. Tutaj może ten nowy łucznik jeszcze gdzieś tam by podchodził, bo on czasem dobrze się trzyma, ale ja i tak mam wrażenie, że tam znowu jest ta kwestia, że on najlepiej działa z Dido, a to musisz Tak. mieć 100% łuczników, a jednak Gorgo Hera, gdzie możesz ładować tam nawet siege do tego garnizonu, Mhm. to dla mnie to jest po prostu meta i koniec, nie? I szczerze, ja bym tutaj jakoś nie kombinował. No chyba, że Mhm. ktoś bardzo mocno idzie właśnie w tam taczki i tak dalej i Mhm. do garnizonu na przykład Hera, Lapu, pakuje No tak. po prostu wszystko jak leci, to ja bym powiedział, że ewentualnie Hera, Lapu może być, nie wiem, trochę lepszy od Hera YSS, no ale Mhm. też Hera YSS zdarza się, ale już coraz rzadziej, nie? Wydaje mi się, że jeśli garnizon, to w tych topowych królestwach No nie ma, Herakliusz że głównie. 100% to jest Gorgo Hera Mhm. i zdarzają się inne, ale Mhm. to raczej na zasadzie takiej wykorzystajmy trochę kawalerii, nie? Bo mamy dużo, albo wykorzystajmy No tak. łuczników, jeżeli Tak. królestwo się tylko broni. No bo jeśli też atakuje, Mhm. to szczególnie kawalerię, nie? No bo jednak łuczników się często cały czas wykorzystuje do ataku. Dobra, przejdźmy sobie dalej do kawalerii. Mój już jakby tak powiedzieć konik w tym momencie. Osobiście Belizariusz i Eleonora, ty pamiętasz jak byłem rozżalony jak to w ogóle wyszło, bo byliśmy przed wyjazdem na pierwszy w Polsce Boomfire Gathering, ale o tym sobie zaraz wspomnimy. Belizariusz, Eleonorka, szczerze, ja powiem tak. Eleonora bardzo fajna, jeżeli chodzi o przełęcze, z Herakliuszem oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestię Arki Ozyrysa również, bo widziałem, że naprawdę długo się potrafi utrzymać. Co do flag i co do fortów, już ciężko mi jest powiedzieć, bo widziałem to, jak to bardzo ładnie schodzi na Swarmie. Chociaż jest jednak ta Eleonora zaskoczeniem. Mógłbym powiedzieć, że jednak jest dla mnie zaskoczeniem, bo myślałem, że będzie dużo gorzej. Co znowu do Belizariusza Prime, no dla mnie to jest dalej, mnie nie przekona to, że ten buff i jednak, żeby go do Huo montować. Wiem, że są gracze, którzy grają tak, ale no jednak ten Belizariusz Prime to jest bardziej dla wielorybów, którzy bawią się swarmowanie, bawią się w przejmowanie na szybko przełęczy, bo widziałem jak tam Beli latają, czy też nie wiem, ktoś lubi bawić się w farm killerowanie. Ogólnie Nobeli mnie nie przekonał, bardziej Eleonora mnie przekonała akurat, jeżeli chodzi o kawalerię w tym roku. Ale tak jak podsumowuję do innych dowódców, ja jestem, jeżeli chodzi o dowódców kawalerii w 2024 dość mocno rozżalony. Nie wiem jak ty do tego podchodzisz. No ja myślę, że tutaj kawaleria przede wszystkim trochę to jest spóźnione, w sensie, że już wszyscy do kawalerii spodziewali się, że będzie jakiś dowódca z obrażeniami obszarowymi. Mhm. No i to, że nie wszedł, to był pierwszy taki tryczek, nie wiem, coś takiego, co ludziom już się nie spodobało. Mhm. Ani nie mamy tego w garnizonie, ani nie mamy tego w polu, zresztą
Ja się spodziewałem, że nawet 2 dowódców może mieć obrażenia obszarowe, no i ten Mhm. Belisariusz jaki by nie był, bez tych obrażeń obszarowych już był tak słabo lubiany. Mhm. Dodatkowo nie ma jakichś takich, jeśli on by był jeszcze takim dowódcą, który na te pojedyncze obrażenia zadawałby jakieś Mhm. ekstremalnie duże obrażenia, ale Mhm. tego też nie ma no i cóż no to na dzisiejszy właśnie rok, na to jak w tę grę tak rzeczywiście się gra, no to niczym specjalnym Belisariusz tutaj nie zasłynął, Mhm. więc to słabo. Myślę, że to jak bardzo gracze kawalerii dzisiaj są po prostu rozżaleni, jeśli Mhm. chodzi o dowódców. Ja znam takie osoby, które mówią, że jeżeli następny dowódca kawalerii nie będzie miał obrażeń obszarowych, to po prostu odpuszczają grę, bo nie chce im się już zmieniać na inną jednostkę, a już są zmęczeni tym, jacy są dowódcy kawalerii, więc myślę, no samo to wiele mówi Znaczy, tu, o tym, co się stało. tu mogę zarzucić małego easter egga, że nowy dowódca kawalerii będzie miał obrażenia obszarowe. Mamy to już potwierdzone, tylko jeszcze nie wiem na ile targetów, ale taki mały easter egg, jak ktoś wyłapie na filmiku, to dobrze. Przejdźmy sobie Snow dalej do nie może piechoty, tylko zacznijmy temat akurat Boomfire, bo pierwszy raz w tym roku, ogólnie chyba w Polsce, udało się zrobić taki wypad, który ty zorganizowałeś, gdzie ja i Fuerte ci pomagaliśmy, bo to w sumie to była głównie też twoja tam duża zasługa, że to wypaliło. No jak oceniasz ogólnie Boomfire? Wiem, że już o tym dużo rozmawialiśmy, dużo widzom też przekazywaliśmy, ale mi się zdaje, że tutaj możemy coś jeszcze tak podzielić się, no i też możemy coś powiedzieć, co planujemy w przyszłości, jeżeli chodzi o Boomfire Gathering, prawda? Tak, to znaczy, no dla mnie to na pewno takie pierwsze koty za płoty, jeśli chodzi o organizację, a myślę, że było całkiem nieźle. Mieliśmy tam też swoje problemy na miejscu i przed, Tak. ale ogólnie się bardzo cieszę, że to w ogóle miało miejsce, że coś takiego się stało, Mhm. bo myślę, że naprawdę z pewnymi rzeczami też żeśmy poszli do przodu i zaznaczyli jakoś tam swoją obecność. Także no cóż, uważam, że ja jak najbardziej pozytywnie. W ogóle sama kwestia oczywiście tam poznania tych osób, Mhm. takiego zobaczenia, kto jest kim, no to zawsze jest coś fajnego, nie? Że się gdzieś tam znamy. No i tak jak już powiedziałeś wcześniej, myślimy, bo już było nawet kwestia tego, że może by to zrobić wcześniej, ale Mhm. może znowu też za szybko to nie byłoby dobre, ale tak myślimy i myślę, że będzie drugie na pewno takie spotkanie, bardziej w okolicach Śląska, gdzie oboje mieszkamy, Mhm. ale może dzięki temu też będzie lepiej. W sensie ja wiem, że niektórzy, którzy mają daleko, to dla nich to będzie beznadzieja, bo praktycznie no nie ma możliwości dojechania, ale może ci, którzy nie chcieli jechać daleko, a na przykład są ze Śląska, to dzięki temu przyjdą. Także zobaczymy, Mhm. jak to będzie, ale jeszcze na razie żadnych konkretów nie podaję, także musicie się uzbroić w cierpliwość. No, na razie to są plany, zobaczymy kiedy, na pewno damy wam jakieś informacje, na pewno będziemy chcieli zrobić listę stałą, raczej to nie będą też jakieś duże ilości osób, będziemy się starać po prostu brać tych, którzy na pewno się zdeklarują i nam to no, potwierdzą w jakiś tam sposób. Nie będziemy robić masówki, no bo ciężko jest też wiadomo też coś znaleźć na tak dużą ilość osób. Więc to mogę ja powiedzieć od siebie, bo będziemy raczej a Snow już tam temat Agos ruszy, jeżeli chodzi o, wiecie, gifty i tak inne sprawy, więc to już jest jego tam brocha. Jeżeli chodzi o kolejne kwestie, jeżeli chodzi o dowódców, no to co? Mamy piechotę, nie? Piechota w tym roku, nie powiem. Uważam, że to chyba, jak tak popatrzeć sobie na wszystkich dowódców, tych takich jak po kolei są wypuszczani dwójkami, to chyba mi się zdaje, że piechota w tym roku wyszła najlepiej. Takie jest moje zdanie, bo jednak William Wallace to jest dowódca, który naprawdę jest niezły przy Liu i wiadomo, że niektórzy powiedzą, słuchaj, Liu czy Alex, czy trzeci był w muzeum i tak dalej. Okej, zgodzę się z tym, ale jednak William Liu dla mnie jednak jak tam rozmawiając z niektórymi graczami piechoty, to jednak jakby tam te jakieś parę procent miał przewagi, jeżeli chodzi o robienie damage'u, o robienie też kapeków.
I dużo osób mi to też potwierdzało. No i też bardzo dobry dowódca Scipio, bo Scipio nie był niedoceniany. Pamiętasz, jak jechaliśmy na Boomfire i się dowiedzieliśmy właśnie o tych dowódcach, o Scipio i o Williamie? Bo wtedy chyba się o nich się dowiadywaliśmy, o nich chyba się wtedy dowiadywywaliśmy. To było chyba jakoś w czerwcu. Właśnie, kurde, nie ale pamiętam. Możliwe, że to byli oni. Wydaje mi się, że to byli oni, tak? Tak. Wydaje mi się, że to Tak. był Scipio młody. Tak, ja pamiętam jeszcze Snowowi czytałem wtedy jakie umiejętności, jak jechaliśmy do Warszawy, jak to wyglądało i co do Scypiona młodszego byliśmy bardzo tacy nieprzekonani wtedy, no bo jak on nie wygląda źle, ale potem można było skumać, dlaczego oni go może w taki sposób wypuścili, bo to w pewnym momencie był taki moim zdaniem zamiennik do Tarika. A potem, kiedy byliśmy coraz głębiej w KVK, w różnych kadekach i przeglądaliśmy, no to można było zobaczyć, że ten Scipio jest grywalny, bardzo mocno grywalny, bo to jest w sumie taki anty-counter rallies marsz, gdzie Scipio młodszy razem z Tarikiem, czy też jak gramy na KVK, gdzie mamy artefakt i połączymy go w ogóle z Atylą, to już wtedy naprawdę to jest bardzo dobry marsz, który u mnie nawet na streamach, mogliście zobaczyć, jak my grałem KVK niedawno, gdzie ten Scipio z Attylą robił naprawdę mega roboty. Już nie mówię o Scipio młodszym z Tarikiem, bo tam też to ładnie wyglądało na KVK bez artefaktów, więc nie wiem, jakie ty masz do tego. Ja uważam, że to jest chyba takie, no ta piechota chyba najmilej w tym roku tak wyszła, moim zdaniem. No, moim zdaniem to w ogóle nie ma porównania do czegokolwiek. No. To 2024 to bym powiedział, że to jest rok piechoty, Mhm. a później jeszcze inżynierii. Gdybyśmy tylko Mhm. porównywali dowódców, no to nie wiem, czy nie z inżynierii wyszli najlepsi, no ale z inżynierii no tam nie ma dużo dowódców, więc No tak. w ogóle i to jest cały czas jednak niszowy temat w Rise of Kingdoms, ale no do kawalerii, do łuczników to moim zdaniem w ogóle tam nie ma żadnego niemalże startu. Ja nie pamiętam, żebym źle myślał. Ja w ogóle myślałem, że Scipio młodszy będzie jeszcze lepszy w rally, jak on wyszedł. Także wydawało mi się, że to będzie taka absolutna meta, że w ogóle żadnego innego rally nie będzie. Są jednak łucznicy cały czas używani, więc mnie to może trochę bardziej pod tym względem zaskoczyło. Ja się nie spodziewałem, że on będzie w polu użyteczny, no i rzeczywiście nie jest, ale to też kwestia tego, że mamy takich super dowódców. Wydaje mi się, że nie aż tak bardzo ten Wallace zmienił sytuację piechoty, chociaż z Williamem Liucze już było dobrze, ale tak jakby tą czarę totalnie jeszcze Ragnar przebił. Bo Ragnar jako dowódca sprawił, że Scipio młodszy, ten afrykański, nie ten młodszy w sumie, afrykański, Scipio Prime. Scipio, że po prostu ciężko się dogadać. Scipio Prime, tak. Który jest świetnym dowódcą, już nie musi być używany z Guanem i dzięki temu z Ragnarem jest po prostu fantastyczny. To jest świetny marsz. Liucze z Williamem może być używany czy z Alaxem i to też jest świetny marsz. Mówiliśmy przed chwilą, że Gorgo z Herakliuszem to jest meta w garnizonie, która jest też częściowo powiedzmy związana z piechotą, albo po prostu Gorgo można też używać w polu i można ją mieć jako garnizon, jeśli chodzi o miasto. Jest to tutaj też meta. I do tego jeszcze dochodzi właśnie ten Scipio młodszy, który w wielu sytuacjach też jest metą w rally, więc to co kiedyś już mówiłem, że mamy metę w polu, w garnizonie, w rally, więc tutaj absolutnie piechota jest najlepsza. Ja bym powiedział, że dla mnie ten William nie jest, on chyba też bym powiedział, że jest najlepszym z tych, którzy wyszli do pola, jeśli porównać go tam z Shadżarą i z Belisariuszem, ale nie aż tak bardzo na pewno jak Ragnar, bo Ragnar to w ogóle jest koniec świata. Samo to, że ja będę maksował Ragnara, a nie będę go używał prawie nigdy do piechoty, znaczy zobaczymy jeszcze, czas pokaże, ale bardzo prawdopodobne, że sobie wymaksuję Ragnara, bo ja będę teraz grał w to KVK właśnie z Wikingami. z tym Kings of Britain z Wikingami. I już myślałem, żeby i tak go wymaksować i jakoś tam dopasować go do moich marszy,
No a teraz jak będę go mógł wykorzystać z łucznikami, to tym bardziej. Także będę chyba właśnie inwestował w tego Ragnara, bo strasznie mi się podoba w ogóle to, co on może, do tego stopnia, że wydaje mi się, że nawet jakbym Ragnara z Scipio Prime używał bez ekwipunku, to możliwe, że robiłby że ten marsz będzie robił lepsze numery niż niektóre moje marsze z ekwipunkiem. No tak, Ragnar słyszałem właśnie na King of Britannia z artefaktem, że z Deliangiem nieźle sobie radzi. Czy też z Hermanem nawet, więc no ciekawe jak to będzie u Ciebie wyglądać. To też Znaczy, no absolutnie, że będzie świetnie wyglądać, no to jest oczywiste, tak. To będzie bardzo jest mocno dowódca, który to jest łucznik w skórze infanterii. Tak jak zresztą wszyscy inni, typu właśnie Scipio Prime czy Guano, to znaczy, no to są dowódcy piechoty, jasna sprawa, tak. Mamy dowódców, którzy nie tylko obszarowe są domeną łuczników już od dawna, ale to może bardziej źle się wyraziłem. Ja bym bardzo, bardzo chciał, żeby Ragnar to był łucznik, tak? Dałbym wszystko. 10 szadżar bym za niego oddał. No nie, no to prawda. Nie no, jeszcze o jednej rzeczy nie wspomnieliśmy, że w sumie pojawiła się też jedna nowa rzecz w piechocie, czyli umiejętności Smite. Bo tego o tym nie powiedzieliśmy, o robnięciu, nie? Bo przedtem nie mieliśmy umiejętności w talentach, umiejętności robnięcia, czyli Smite. A William to był pierwszy dowódca, nie? Z Liucze weszło już. Tak, już był wcześniej. Tak, tylko że Liucze nie miał w umiejętnościach, nie miał, przepraszam, nie w umiejętnościach, tylko w talentach nie miał. A William ma pierwszym dowódcą, który ma w talentach Smite damage. Bo Liucze miał ataki z umiejętności typu Smite, a tutaj chodzi mi o to, że mamy talenty, nie? Gdzie mamy po prostu rąbnięcie, czyli ten smite damage. W Liucze tego nie ma. Tak, to masz rację, to jest faktycznie... To jest coś ale takiego. wydaje mi się, ja myślałem, że będzie dużo większa zmiana, jeśli chodzi... Myślałem, że to rąbnięcie, te drzewko talentów tam będzie dużo mocniejsze. Później zobaczyliśmy, czy w sumie się niektórzy zastanawiali, nie? Czy William jako pierwszy, czy William jako drugi. Jeżeli w ogóle powstało takie pytanie i raporty były bardzo zbliżone, czy jeden, czy drugi był na pierwszym miejscu, no to moim zdaniem to pokazało, że to drzewko rąbnięcia nie jest aż takie mocne, nie? Że to, no tak. Ja w ogóle patrząc na to drzewko byłem pod wrażeniem. Wydawało mi się, że naprawdę super drzewko. Ja tak samo. Jak się okazuje, nie było to takie po prostu super. Nie robiło różnicy, to prawda. Fakt, ja jeszcze nie powiedziałem tylko o Ragnarze Prime, bo ty ruszyłeś Ragnara, bo ja myślałem, że pogadałem z nim trochę później, ale w sumie, no tak jak powiedziałeś, no nie ma co tu więcej w sumie, chyba nie ma co dodawać, po prostu Guan został gdzieś tam już odłożony na tą ławkę rezerwowych ostatecznie, no i Ragnar ze Scipio to jest, no meta, no nie można mówić, że nie. W tym momencie piechota ma 2 marsze w mecie, czyli w najwyższym tierze S. I nie można powiedzieć, że nie ma, bo ma. Stoi razem przy Zeliangu z Hermanem, koło siebie wszyscy stoją, bo naprawdę to jest bardzo dobry dowódca. Ja też troszeczkę na nim się jeżeli chodzi o Lili, trochę zawiodłem, że jego wypuszczenie, bo raz mówili, że on będzie dużo później, że tylko gracze z KVK będą mogli go najpierw skorzystać, potem my, a potem wyszło tak jak wyszło. Więc ja też inaczej przygotowałem się z tymi głowami ze wszystkim, no ale trudno, no, czasem tak jest. Jeżeli macie Ragnara i Scipio, no to wiecie z czym to się je. Chociaż wiadomo, teraz te słapy, może to mi uruchomi Ragnara i Scipio Prime'a, żeby mógł sobie ten marsz jakby tam powiedzmy ten 6 ogarnąć. No ale faktem Ragnar Prime no jest topem, więc i tym możemy zakończyć, jeżeli chodzi o piechotę i przejdziemy do łuczników, czyli już do twojej broszki Snow. Ja wiem, że będzie tutaj grillowanie Shadżary, gdzie ja uważam, że ogólnie, że Shadżara nie jest taka zła, no ale Snow, lecimy. Opowiadaj. Tak jest, Znaczy, ja już naprawdę tyle powiedziałem. Ja też nie chcę tak mówić, że ona jest jakaś totalnie beznadziejna, natomiast no, jak na łuczników, którzy zupełnie na czymś innym polegają, mnie się ona nie podoba, nie zacznie mi się ona podobać. W ogóle cały ten koncept, który został
stłoczony włóczników mi się nie podoba, bo ja jakoś zawsze lubiłem łuczników i myślę, że naprawdę zdecydowana większość graczy, którzy grają łucznikami, lubiła łuczników za to, że mocno biją i nie przejmowała się tym, że też mocno obrywają, tak? Natomiast tutaj mamy złamany trochę ten schemat i znowu się odniosę do tego, co Cwil mówił, że właśnie, że Szedżara, jak ona jest ustawiona z tym leczeniem, na które jest gdzieś tam, powiedzmy, że nastawiona, to naprawdę zadaje liche obrażenia. A Rok dzisiaj nie jest taką grą, kto jest bardziej wytrwały, tylko jak się gra w bolu, no to jest bardziej takie zaczepianie się po kilka sekund. I chodzi o to, żeby jak najszybciej i jak najwięcej obrażeń wywalić, a nie o to, żeby się jak najlepiej uleczyć. Więc no nie wiem, ja wiem, że niektórzy robią dobre numery, że ona potrafi też uderzyć z tej aktywnej umiejętności, ale no po prostu dla mnie to jest absolutne nie. Wydaje mi się, że ona jest po prostu kiepska. I często, jak mówiłem właśnie dzisiaj już w filmiku, co myślę, że będzie w 25, bo to ja w ogóle lubię, jak ludzie mówili, że no ona jest super, tylko nie ma drugiego dowódcy. Czyli w sumie jest beznadziejna, bo nie ma drugiego dowódcy. Ale sobie tak myślę, że nawet ten następny włócznik, który wejdzie, możliwe, że będzie super, ale właśnie, że to wcale nie znaczy, że ona będzie z nim świetnie współgrała. Ale też drugi łucznik, też taki właśnie, tutaj jest kwestia tego z tym Choe, że on jest totalnie bezużyteczny, jeśli chodzi o walkę w polu. A dla mnie garnizony łuczników nigdy nie trwają długo. Jak No nie, sobie bo tak popatrzeć, to prawda. chyba jedyną metą w garnizonie łuczników to był YSG Tak, na dłużej. początku gry i tam rzeczywiście to była taka meta, YSG w Tak. garnizonie był używany długo, ale to był jedyny dowódca łuczników, ponieważ łucznicy ogólnie nie słyną z odporności, no to jest to, co mówię. I jakoś wtłaczanie tej odporności, nie wiem, ja tego nie widzę, wydaje mi się, że też jakaś, nie wiem, taka czasem psychologia graczy, że jak widzą, że wiecie, że nie wiem, że garnizon to są łucznicy, ludzie mają inną psychikę, naprawdę. Jeżeli widzą, że jest piechota w garnizonie, to kurczę, piechota, trzeba tam będzie rąbać w nich, nie, Gorgo jest odporna i tak dalej. A jak widzą łuczników, to dobra, dawaj tam w nich, nie? Sformujemy. I tak samo jest z kawalerią. Jest coś takiego, że naprawdę, jeżeli jakiś dowódca nie jest wybitnie dobry i wybitnie odporny i się od niego ktoś nie odbije tam 10 razy, albo nie jest to jakaś taka rzeczywiście, nie wiem, rzecz, która się powtarza często, to on sobie nie wyrobi na tyle jakiejś takiej, nie wiem, sławy pod tym względem, że rzeczywiście jest dobry w tym garnizonie. I wydaje mi się, że Choe też nie będzie takim dowódcą, że Lilith bardzo szybko wypuszcza następny, no I po to jest- prostu zejdzie. O tym No i po pomówimy co mi też, taki no. dowódca, który, on teraz jeszcze jest dobry, ale za pół roku podejrzewam, że on w ogóle już gdzieś tam spadnie na tyle, że totalnie mi będzie bezużyteczny, więc ja się bardzo cieszę, że w niego nie zainwestowałem finalnie i wątpię, żeby mi był kiedykolwiek użyteczny. No i cóż, no i myślę, że to jest tyle. Jeżeli ktoś go tam wykorzystał trochę w garnizonie, no to spoko, ja nie mówię. Podejrzewam, że on jeszcze będzie użyteczny dalej. Ale no, z łucznikami wydaje mi się, że trochę taka jest też pauza operacyjna, że oni nie chcieli wypuścić jakiegoś super łucznika, bo przypomnę tylko, że wcześniej weszli Zigel Yang i Ashurbanipal. No i to była naprawdę świetna para. To było w tym roku, który był wcześniej, łucznicy dostali fantastycznych, przepraszam, Zigel Yang, o czym ja mówię, wcześniej wszedł Herman przecież. Herman, no. Nie, Zygę był już wcześniej. No, ale Zygę tak był czy wcześniej, inaczej. z Ashurbanipale, Herman i Ashurbanipal wychodzili Tak, razem. tak. Więc o tą parę mi chodziło. Więc Herman, Zygę, Ashurbanipal to są naprawdę świetni dowódcy. Ashurbanipal to w ogóle, bo on jest do rally i jest świetny też w walce w polu, więc łucznicy, ja sobie zdawałem sprawę, że łucznicy naprawdę mieli już w momencie, kiedy miał wejść nowy dowódca, już mieli takie coś, że mogli praktycznie nikogo nie wpuszczać albo wpuścić byle co,
I tak łucznicy byliby w miarę zadowoleni, bo nadal mieli całkiem niezłe marsze, więc ja tylko tyle tej Shadżary nie lubię, bo wydaje mi się, że tutaj sam koncept jest taki sobie. Ja bym wolał, żeby ona w ogóle nie miała tylko tego leczenia, żeby tylko miała te umiejętności, które dają wysokie obrażenia i tyle, i koniec. To wydaje mi się, że to by było lepsze. Zresztą w sumie z tych ludzi, których znam, którzy jej używają, to nikt jej nie używa z tą opcją leczenia. Wszyscy mówią, że to leczenie to w ogóle jest porażka. No to tak, to I ten też słyszałem o tym na razie. do którego ona była, nie wiem, przeznaczona i że w ogóle nie wiadomo, co to będzie, to taka kopa moim zdaniem. I ja mam nadzieję, że Lilith sobie gdzieś tam zda z tego sprawę, że chyba to nie pykło i może się tak trochę rakiem wycofają z tego. Ja mam taką nadzieję. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o Shadżarę, uważam, że jeżeli chodzi o ten drugi marsz dowódców, Open, to albo gracie Shadżara YSG, albo Ashurbanipal YSG. Tym bardziej, że YSG po muzeum, które w sumie wyciągnęło go w górę z powrotem, bo z przeskok z 7% do 12% to jest dużo, jeżeli chodzi o obrażenia obszarowe od skill damage. I właśnie parowanie Ashurbanipala z YSG czy Shadżary z YSG jest dobrym rozwiązaniem, tym bardziej, że no, raporty nie kłamią, Snow tutaj wiadomo ma inne podejście do Shadżary. Ja uważam, że jednak jest ok, jeżeli potrzebujecie. Ja sam teraz jestem na etapie takim, co zrobić, czy Ashur z YSG, czy Shadżara, gdzie Ashur na przykład, no wiemy, że jest dość miękkim dowódcą w Openie, a Shadżara widziałem, że potrafi dłużej utrzymać w Openie. Więc zobaczę sam jeszcze, bo sam nie zdecydował, co w końcu ostatecznie zrobię. Ale ja aż tak bardzo bym jej nie grillował. Co do Chaoyonga, zgodzę się tutaj ze Snowem, bo to będzie pewnie taki sam przypadek jak z Dido, że będzie gdzieś z rok to grywalne, a potem po prostu to zostanie wyrzucone. Chociaż to jest moim zdaniem fajny garnizon z artefaktem Snow razem z Attylą, czy też jak robią Chaoyonga z Dido w normalnym parze garnizonu, czy też widziałem z Herakluszem. No wiesz, to jest taki też z jednej strony taki dowódca, gdzie no tam tak nie pójdą odważnie zeswarmować flagi, nie? Bo jednak te obrażenia AOE jego no coś tam zabolą, więc to też jest poczucie, mi się zdaje, że po to ten dowódca został wypuszczony. No ja tak, jeżeli chodzi o łuczników, aż tak bardzo nie jestem obeznany jak Snow, no ale też wiadomo, poznaję te tereny. Snow ma tu większe doświadczenie, więc tutaj musimy jemu zaufać, jeżeli chodzi o to. A co do dalej, no dalej mi się zdaje, że chyba wypadałoby przejść już do tematów, które były już praktycznie końcem roku, no bo Ragnara już poruszyliśmy, prawda? Ale końcem roku, czyli dużo zmian. No i też możemy porozmawiać w sumie to, co przez rok się działo, czyli ogólnie możemy porozmawiać o całym Rise of Kingdoms, to co było w 2024 roku, czyli o tej wersji remastered, o nowym KVK, o tym, że jakie plany mogą być w 2025, co nas może zaskoczyć, bo wiemy, że już parę rzeczy ciekawych się pojawiło. Ja chyba najmilej wspominam beta testy remastered, które graliśmy oboje, gdzie testowaliśmy i ta mapa była moim zdaniem fajnie wygląda. Ogólnie miło się grało, zresztą nie wiem, czy grałeś Heroic Anthem na tej wersji remastered, ja już grałem i mi tam no to dość podeszło, nie? Ja grałem. Ostatnie KVK, które grałem na tej mapie i uważam, że ona jest spoko. Naprawdę bardzo miło. Ja na początku mi się tak średnio podobało, ale uważam, że ona jest naprawdę bardzo fajna. W ogóle teraz bardzo mi się podoba nowa wersja Zoom Out. Ona jest taka fajna, przejrzysta. Ja uważam, że naprawdę w tym roku 24 wiele się zdarzyło świetnych rzeczy, takich niedocenianych często. Wydaje mi się, że ten szybki rozkaz na telefonie dla mnie bajka, nie? Tak jak już mówiłem kilka razy, jak nie mogłem nigdy walczyć, już nie wiem od ilu lat na telefonie, jak było KVK, tak w tym roku sobie spokojnie walczyłem w KVK na telefonie i nie było to żadnym problemem dla mnie, więc to jest ogromna różnica, naprawdę. Nie wszyscy chyba jeszcze tego doświadczyli, bo to w sumie jest w miarę nowa sprawa, ale to jest fajna rzecz. No i dla mnie jednak taką największą zmianą, nawet tych dowódców i tak dalej, i nie ta grafika, tylko ja jestem super zadowolony, że pod koniec roku zatrzymali migrację do KVK 2 i to uważam, że jest świetną rzeczą.
Te No. Commander Swapy, które już zostały zapowiedziane, ale jeszcze wejdą dopiero w przyszłym roku, to też uważam, że to jest świetna rzecz, bo to myślę, że to wszystko razem fajnie usprawni ten początek Tak. graczy. Także dużo dobrego pod tym względem. Ja jeszcze tak chciałem wrócić No. do tych właśnie łuczników. Przepraszam, że już totalny off-topic, ale ja nie chcę też mówić, że to nie jest, wiecie, ja Shadżary nie mam, nie używam. Aż nie jestem tutaj żadną wyrocznią, więc znowu bez przesady. Ja po prostu mam swoją filozofię, według której wolę za każdym razem wybiorę dowódcę, nawet który jest słabszy, ale ma obrażenie obszarowe w porównaniu do tego, który ich nie ma. I uważam, że to jest naprawdę duża siła. I tyle, nie? Ale znowu nie dorabiałbym do tego nie wiadomo czego, więc każdy może grać tak jak chce i to nie jest wcale tak, że ja tutaj, nie wiem, mam jakąś prawdę objawioną, bo ja akurat mam 3 marsze łuczników, a tak naprawdę gram 2 i gdybym ja, nie wiem, tutaj zjadł wszystkie rozumy. No tak nie jest, nie? Także znowu nie ma co przesadzać. Nie no, ogólnie cały ten rok, który tutaj się w 2024 podziało, myślę, że na duży plus. Ogólnie dla mnie też poza remaster KVK bardzo zaciekawiło to, co oni zaczęli w końcu robić, czyli po tym jak Age of Empires wyszło, lub też było coraz bliżej premiery, to mogliśmy zobaczyć, że Lilith coś zaczyna w końcu robić, pchać swoją grę w dobrym kierunku, bo zaczęli czuć, jakby tak powiedzieć, konkurencję na plecach i właśnie ta rocznica ich i tam co opowiadali, co będzie w planach, to wszystkie wiesz, rzeczy, które będą wprowadzane w 2025 roku, tak? Dobrze powiedziałem? W 2025, tak, to po prostu to... No po prostu to też pokazało, że jednak im jeszcze tutaj jakby tak na tych naszych graczach zależy i chcą jakoś tutaj to wszystko odbudować. No i myślę, że tutaj już na koniec tego wszystkiego przejdziemy sobie do Polskich Królestw, no bo to jest już taki mój, mogę powiedzieć, konik. Ty tam akurat ostatnio mniej się interesowałeś Polskimi Królestwami. Tak, ale ja z radością posłucham. Okay. Jeszcze tylko wrócę do tego Age of Empires Mobile, bo tu akurat ja więcej grałem. Ja uważam, że Age of Empires Mobile, wydaje mi się, że była jakaś taka rywalizacja przewidywana i w ogóle, i wydaje mi się, że rok, chyba już można powiedzieć, że tą rywalizację wygrał. Age of Empires Mobile na razie nie jest jakoś bardzo popularne. Wątpię, żeby nagle teraz stało się bardziej. Także wydaje mi się, że rok dobrze wyczekał niektóre rzeczy, bo niektóre właśnie te szybkie rozkazy, niektóre rzeczy, które rok zrobił myślę umyślnie mieli przygotowane i wprowadził po tym, jak Age of Empires wyszło, żeby właśnie pokazać, a dobra, wy skopiowaliście od nas to, ale my teraz mamy to i to. I niektóre rzeczy też wzięli od nich, tak? Czyli na przykład to, że możemy sobie zobaczyć statystyki surowców, przyspieszeń. I niektóre rzeczy, które tam zostały wprowadzone, oni sobie też tak po prostu skopiowali, ale koniec końców myślę, że i właśnie tą grafikę, że chociaż ją zapowiedzieli, że będzie inna, dużo rzeczy naprawdę zrobili. I to, że nowym graczom trochę jakby ułatwili grę, wydaje mi się, to wszystko się składa w taką całość, no i tutaj im trzeba oddać, że na dzień dzisiejszy, jak sprawdzałem sobie popularność tych gier, no to Age of Empires Mobile jest daleko, chociaż tutaj jeszcze z tym muszę powiedzieć, że Age of Empires Mobile myślę, że bardzo im zaszkodził tytuł, co ciekawe, bo tam było bardzo dużo graczy, którzy byli zażenowani tym, czym jest ta gra, bo oni się spodziewali, że to będzie ta gra, którą kiedyś grali na komputerze, tylko teraz ona będzie na komórce. No a tutaj było zderzenie ze ścianą, ale to tutaj kwestia tego, że oni się spodziewali zupełnie czegoś innego niż ta gra jest. Ale to też jest kwestia właśnie reklamy, nie? Jakby nie reklamowali w ten sposób, to może też by mieli inne później rezultaty. Ale dobra, koniec o tej grze. Wracamy Polskie Królestwa, to co mówiłeś, bo tutaj jestem ciekawy właśnie, o czym nam opowiesz. A czy ogólnie widzowie moi wiedzą, może twoi też, o tym, że ja nagrywam filmiki dotyczące ogólnie Polskich Królestw. Śledzę, jak tam im idzie na KVK. Czasem te dane są ok, czasem ja się muszę z czegoś domyślać, bo nie dostaję danych. Ale sam ten rok, można powiedzieć, dla Polskich Królestw mi się zdaje, że był chyba naprawdę niezły, bo
dużo polskich królestw zdobyło gwiazdy. Wygrało po prostu KVK i zdobyło gwiazdy. Niektóre królestwa zrobiły to po pierwszy raz i to jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie, że te królestwa się rozwijają. Samo to, że możemy popatrzeć, że niektóre królestwa gdzieś tam zaczynają rosnąć do takiej topówki, bo przez długi okres widzieliśmy, że mamy 2, 6, 5, 8, które też ty dobrze znasz, które było bardzo mocnym królestwem i no, było w topówce bardzo długo. No i jakby tak powiedzieć, każdy wiedział, że jeżeli ktoś chce iść na jakieś najlepsze polskie królestwo, szedł na 2, 6, 5, 8, gdzie mógł zagrać z Polakami, nie tylko z Polakami, bo wiadomo, że tutaj królestwo, gdzie 2, 6, 5, 8 działało, no to grali nie tylko Polacy, ale też zagraniczni gracze, ale wyglądało to totalnie inaczej niż wygląda to teraz. Wiemy, że 2658 tam ma w planach bycie w seedzie D, więc będą tam sobie wiadomo grać coś troszeczkę już inaczej. No i w tym momencie, gdybyśmy mieli tak mówić, jakie polskie królestwa są w tym momencie w topie, no to wiecie, ciężko jest tak idealnie wybrać, no bo są królestwa, które są w seedzie A, są w B, w C, czy też w D. I niektórzy powiedzą, wybierzesz najlepsze polskie królestwo, bo nie wiem, bo jest w seedzie B, a w seedzie A mamy też dobre królestwo. Dla mnie, szczerze powiedziawszy, to jest teraz tak, że ja bardziej zawsze jak patrzyłem na jakiekolwiek polskie królestwa, patrzyłem na to, jakie oni mają tam osiągnięcia w ostatnim czasie i ile mają gwiazd zdobytych, jak wyglądają z KP i z DKP. Ja osobiście tutaj nie prowadzę takich jakby tak danych, żeby być na bieżąco, bo też bym musiał co chwilę mieć update'owane te królestwa przez Fleischa czy też przez 1.093. Ale można powiedzieć ofen, że takimi chyba najbardziej rozwijającymi się królestwami w ostatnim czasie, które popchnęły swój rozwój i patrzę tutaj na królestwa bardziej sok niż te młode, które dopiero tak pukają do tych najlepszych. No to mi się zdaje, że największy progres robiło 3.080. To jest chyba królestwo, które... No ja jeszcze pamiętam z czasów 3.090, gdzie grałem na nich na KVK2 i ogrywaliśmy ich w KVK2, gdzie oni tam nawet strefy nie wyszli, a no czas pozwolił i zarząd zajęty tym królestwem pozwoliło do takich, jakby tak powiedzieć, plusów, że to królestwo w tym momencie ma 4 gwiazdy, ma a jedno mniej niż 2658, gdzie 3080 no jest młodym królestwem, prawda? 2658 już jest troszeczkę starszym. No i mają 4 gwiazdki. W tym roku chyba zdobyli 2 gwiazdy, nawet sobie tutaj sprawdzimy. 2024, tak, 2 gwiazdy zdobyli we wakacje i teraz w listopadzie, więc jakby na to nie patrzeć, no to no dla mnie w tym momencie to jest chyba najlepsze polskie królestwo w tym momencie w seedzie B, ale no mówię, seedy nie do końca grają, zależy kto jak chce grać, nie? Na kolejne królestwa, no tutaj jako drugie królestwo ciężko byłoby wybrać, bo można byłoby wspomnieć coś o 2658, 2653, można było coś porozmawiać o 3025. I gdybyśmy tak przeglądali znowu te wszystkie królestwa po kolei, tak jak teraz lecę, no to chyba najwięcej w tym momencie, w tym roku zdobyło chyba 3080, no bo jednak nawet jak popatrzymy teraz patrzę na 3025, ty tego nie widzisz, ale to jest też polskie królestwo. Tak. No to oni tutaj zdobyli niedawno swoją pierwszą gwiazdę, a wiem, że też mieli chyba 2 KVK, chyba, które wygrali. Ale też im się tam fajnie jakby tak wiedzie, więc też trzeba patrzeć, że tutaj też oni mieli swoje problemy. I można powiedzieć, że 3025 w tym momencie jest chyba na takim samym etapie 2732, jeżeli chodzi o gwiazdę. 2732 jeszcze teraz nie będziemy widzieć gwiazdy, bo oni dopiero za chyba 2 dni ją będą mieli. No ale oficjalnie po DKP wszyscy wiemy, że wygrali KVK. Więc można powiedzieć, że takim mocną dwójką byłoby chyba w tym momencie 2653, nie? Z tego względu, że 2653 wygrało swoje KVK niedawno i chyba mają już w tym momencie 3 gwiazdy. Nie wiem, czy śledziłeś Smurfów kiedyś? Przeglądałeś, co tam się u Smurfów dzieje znowu? Nie. To znaczy nie przeglądałem w tym roku bardzo wielu rzeczy, znaczy szczególnie pod koniec tego roku, albo może nie pod koniec, w drugiej połowie, tak powiem, bo jeszcze wcześniej to czasami, ale to jeszcze będę o tym mówił w osobnym miejscu. Okay. Tak czy inaczej, powiem ci, że jak tak mówisz o tych zmianach i porównywaniach, dla mnie to jest śmieszne, bo to jest praktycznie nie do porównania i zawsze było. No właśnie, mówię, ciężko jest tak Jeśli powiedzieć ktoś sobie dalej. chce zobaczyć,
To niech sobie wpisze, jak jest tam wyszukiwarka właśnie Tak. Fleischa, wpisze sobie wszystkie te królestwa i zobaczy po prostu statystyki, bo wydaje mi się, że koniec końców to jest trochę zmiarodajne. Ja na przykład w ogóle bym nie Statystyki też patrzył dużo na mają. gwiazdy, bo dla mnie gwiazdy to jest po prostu śmieszne są często. Często jest tak, że królestwo jest bardzo dobre, i nie wygrywa gwiazdy nie dlatego, że jest słabe, tylko dlatego, że wybrało na przykład trudną walkę, a mogło sobie wybrać łatwe zwycięstwo. Więc ja bym bardziej się zastanowił i popatrzył w królestwach na to, jakie mają statystyki, jaki mają stosunek siły do killpointów, ile mają graczy. Jeśli jakieś w ogóle osiągnięcia bym brał pod uwagę, to ja bym mimo wszystko, ja wiem, że 2658 praktycznie zostało już teraz rozmontowane i tam mało kto został, ale oni w tym roku jednak byli w playoffach, jeśli chodzi o Ligę Ligi Ozyrysa. Ozyrysa, I tak. to jest coś takiego, co no, jest rzadkie. Wcześniej mieliśmy jeszcze Królestwo, które też tam było, ale ono nie było aż tak polskie jak No 2658. nie, bo oni byli Do tam tego mieszani, że... 2658 w tej lidze Ozyrysa grało świetnie i wydaje mi się, że oni rzeczywiście w drugiej połowie roku zaliczyli bardzo mocny zjazd, jak to tam chce, to sobie to nazwie, ale taki poziom, jaki oni wyznaczyli, a jednak była to połowa tego roku, to jednak byłoby to i tak dla mnie w tym roku nadal, już na pewno nie w przyszłym, no bo chyba, że tam się stanie jakaś nie wiadomo jaka remontada, ale wydaje mi się, że choćby to, że tak daleko zaszli i byli w stanie zajść w lidze Ozyrysa, to pokazywało, jak silne to było królestwo i myślę, że te numery robili bardzo dobre. Szkoda, że to było tylko pół roku, ale tak jak to się jak w piosence, no nic nie może wiecznie No trwać. tak, Ja się tak. cieszę, że niektóre te polskie królestwa cały czas w ogóle są i istnieją i one się trzymają. I ja na przykład 2732 za to lubię, że tam oni dużo hejtu przyjmują na siebie bardzo, ale ja uważam, że spoko, bo oni cały czas funkcjonują i są. I są takim królestwem, które jest, nie? I czy się to komuś podoba, czy nie, oni sobie grają KVK i w ogóle uważam, że spoko. Także te królestwo, o którym mówiłeś, 3080, też bardzo fajnie, bo tam Pretol jest, zdaje się, królem, tak? Dobrze mówię? Tak, pardon. I no, jest tam dalej, a ja pamiętam, jak już dawno, dawno temu robiłem z ich KVK 1 filmik. Tak. No i spoko, fajnie, że oni się tam też cały czas trzymają. Ja bardzo doceniam te królestwa, które mają trochę dłuższą historię niż parę miesięcy i rzeczywiście się trzymają i się cieszę, że te królestwa w ogóle są. A tak porównać, no to właśnie te królestwa często grają w zupełnie innych No seedach, ciężko, dlatego mają ciężko to różną jest tak, ilość no. graczy, rozgrywali różne KVK. Tak do końca, nawet jakbyś ich wsadził wszystkich do jednego KVK i chciał porównać, którzy są najlepsi, to i tak byś tego nie No porównał, tak, racja. bo wiesz, no bo później by były koalicje i tak dalej. Musielibyśmy zagrać w ogóle turniej KVK, Tak. gdzie te królestwa grałyby, nie wiem, w jakimś tam losowaniu, każdy z każdym, jeszcze to może nie turniej, to by musiała być liga w ogóle, żeby każdy zagrał z każdym KVK Tak. w swoim najlepszym momencie. Tak. I wtedy moglibyśmy jakoś porównywać. Co jest oczywiście absurdalne, niemożliwe. Więc na razie dla mnie to jest tyle. Można porównywać sobie liczby, jeżeli ktoś tam szczególnie chce porównywać albo mówić, o my najlepsi, wy najgorsi albo cokolwiek. Ale szczerze powiedziawszy też 2658 dużo pokazuje, bo były tam też takie osoby, które miały właśnie takie, nie wiem, kpiące podejście do pozostałych polskich królestw, no ale z drugiej strony możemy powiedzieć, ok, byli na bardzo wysokim poziomie, Tak. umówmy się, wyższym niż którekolwiek inne, jak na ten moment przynajmniej, ale no znowu można powiedzieć, no dobra, nie, wtedy byliście bardzo wysoko, ale gdzie jesteście dzisiaj, nie? No tak. Więc znowu w perspektywie czasu ktoś może powiedzieć, To słabo wygląda. że lepiej sobie radzą, nie? Że my przynajmniej nadal istniejemy, nie? A nie jest tak, że w pewnym momencie gdzieś tam się to rozsypało. Już mniejsza o to, jakie tam były tego powody.
Ale Mhm. no właśnie, także w sumie tyle ode mnie. Ja wiem, że ja tu żadnymi konkretami nie rzucę, ale naprawdę, żeby tutaj musiałby człowiek mieć niesamowitą wiedzę. Wiesz, musiałbyś Mhm. niemalże grać każdym z tym królestwem KVK, albo Że wszystkie powiedzieć, KVK, kto jest, które były tak. w tym roku, No tak, żeby racja. rzeczywiście mieć jakiś taki wielki ogląd tej sytuacji. My tutaj bardziej ze słyszenia, nie? To z Tak. kimś pogadam, ktoś mi opowie, Mhm. jakiś jeden dzień czy kilka godzin walki zobaczę i komentuję, nie? Ale to Mhm. wiadomo, że to jest takie, no umówmy się, bardziej na zasadzie rozrywkowym niż, nie wiem, analitycznym. Mhm. Znaczy, na pewno może jeszcze trzeba wspomnieć o paru rzeczach. Na pewno trzeba, poza tym, że już mówiliśmy o 2658, mówiliśmy o Smurfach, że tam gwiazdy zdobyli dwie, jak dobrze pamiętam, w tym roku. Wiemy, że 2732 zdobyło swoją pierwszą gwiazdę, tak samo 3299, które jest młodym królestwem, ale do tego zaraz wrócę. 2205 w tym roku też zdobyło w sumie gwiazdę, bo w styczniu 2024. Jak w styczniu albo troszeczkę później, chyba albo 1958. Jak mówiłeś, to w międzyczasie pokazywałem widzom tutaj te polskie KD. No ale też można powiedzieć, że w sumie jak każde polskie KD, jakąś tam gwiazdę, czy tam powiedzmy połowę, gdzie jest Polaków, jak 2877, zdobyło te gwiazdy i no i poszło im dobrze. Nawet mamy, wiesz, młode królestwa jak 3299, 3289, 3547, gdzie to są polskie kadeki, czy też tam pomieszane trochę też. No ale są polscy królowie, więc naprawdę im też tam dobrze poszło, bo też pozdobywali swoje gwiazdy, czy tam wygrane, więc co do gwiazd, no, powiem tak, no ja byłem uczony zawsze jak grałem w tą grę z Azjatami, że jest ten wyznaczyk jakiś, gdzie się patrzy na królestwa, czyli są te gwiazdy. Ja zawsze też im mówiłem, że wiadomo, gwiazdy jak gwiazdy, ale my zawsze nadrabialiśmy akurat tam, gdzie byłem, atmosferą w KD. No i tego właśnie nie można odebrać niektórym królestwom, które dalej są teraz, bo mają atmosferę, mają stałych graczy, trzymają się razem i nie rozpadli się tak jak niektórzy tam, wiadomo, im tam życzyło albo sądziło, że tak będzie. Mi jest przykro, że 2658 po tak naprawdę super lidze Ozyrysa no jest teraz tam, gdzie jest, bo naprawdę to było takie wyznacznik, jakby tak powiedzieć, po części mocy polskiej królestw, gdzie trzeba dążyć, żeby dojść do jakiego poziomu. Mi się zdaje, że akurat do tego poziomu pomalutku zmierza 3080. Ale no, jak tak popatrzymy jeszcze też na też mniejsze seedy, to też wiemy, że tam w tych mniejszych seedach też są polskie królestwa, które coś tam też osiągnęły, zdobyły jakieś gwiazdy. Mogę też o wszystkich nie wiedzieć, bo ostatnio na przykład poznałem królową z 2426, która ze mną grała KVK, Bezę i naprawdę byli super sojusznikami, a też tam nie mają jakichś tam, wiesz, super wyników, a są w seedzie low B czy high B? Nie, mid B. A wiesz, trafili do KVK, gdzie jest dużo high seedów A, nie? Więc to też pokazuje, że nagle możemy się szczaić, że mamy tam jakąś też Polkę, czy tam Polaka, którzy dowodzi danym królestwem. No i tu też mogę wspomnieć o jeszcze jednym królestwie, czyli 1001, gdzie Mika jest królem. I też tam sobie radzi. Też właśnie tak jak ty mówisz, nie patrzył na to, co tam inni mówią, po prostu grał swoje. Więc to kolejny taki plusik. No ogólnie ja uważam, że polskie królestwa w tym roku osiągnęły bardzo dużo i przyszły rok będzie jeszcze bardziej im owocował. Jeżeli oni będą dalej się rozwijać i przejść do tego, do czego nas teraz przyzwyczaili w ostatnim okresie, i będą też fajnie się zgrywać z czasem i będzie im to wszystko naprawdę dobrze wychodzić. I nie rozpadli się żadne z tych polskich kadeków. No to mi się zdaje, że naprawdę wygląda to nieźle, jeżeli chodzi o polską społeczność Rise of Kingdoms. Takie jest moje zdanie. Kończąc tak pomalutku, nie? Tak, no ty na pewno będziesz wiedział lepiej. Ja tylko z tymi gwiazdami dodam, że moje królestwo, którym jestem aktualnie teraz, wygrało trzecią gwiazdę z rzędu. W sensie, że 3 ostatnie KVK wszystkie były ziguraty. I nie zawsze to tak jest różowo, bo teraz zdobyliśmy trzeci zigurat i 2 naszych najlepszych graczy odchodzi z królestwa. Więc
Między nie innymi zawsze król, to nie? się łączy. No. Tak, jeżeli byśmy patrzyli pod tym względem tylko gwiazd, to byśmy powiedzieli, że no to po prostu powinniśmy mieć full migracji i nie wiadomo czego. Ale też wiadomo, że jest jakiś taki efekt wypalenia, nie? No to tak jak mówię, no nic nie może wiecznie trwać. Musi przyjść jakaś zmiana. Najlepiej jest wtedy, kiedy ktoś już czuje to wypalenie i tą Mhm. zmianę i już mówi o tym wcześniej i jest Mhm. jakaś rzeczywiście wymiana, powiedzmy, w tym leadershipie, Tak, to prawda. i ktoś to przejmuje inny i niektórym królestwo naprawdę fantastycznie się udaje No utrzymać. Ja tak, tutaj racja. Królestwo 9-3 za to podziwiam, bo naprawdę ilość tych lat, których Mhm. 9-3 jest w stanie się utrzymać gdzieś tam na topie, jest niesamowita, Tak. tak? Oni też teraz sobie naprawdę nieźle radzili. A właśnie brakuje jeszcze, bo tutaj mówiliśmy o polskich KD, a No, jakbyś miał powiedzieć, które KD najlepsze w ogóle na świecie? w tym momencie. Kurde, ciężko No jest tak, albo powiedzieć. w 2024 po prostu. Znaczy, ciężko jest powiedzieć, bo ogólnie, jeżeli byśmy patrzyli na serwery europejskie, czy tam ogólnie powiedzmy te, nazwijmy to, te mine serwery Rise of Kingdoms, nie wersje tam, gdzie grają Chińczycy, sami Chińczycy, no to ciężko by mi było powiedzieć, bo w tym momencie można powiedzieć, że GT wychodzi na najlepsze królestwo w tym momencie, 1.960. Ale mam w głowie 1.093, które pokazało wiele razy bardzo dobre KVK, bardzo dobrą ogarnięcie, lecz oni w tym momencie są chyba w trakcie takiej, jakby tak powiedzieć, zmian, bo z tego co wiem, oni tam zbijali seed, żeby przyjąć graczy, zbijali Imperium, robili dużo zmian ostatnio, a 1.96 bardzo to wykorzystało i bardzo się wzmocniło. Jak zobaczycie na ich KP i w ogóle siłę, są bardzo mocni, nie? Oni dużo kont przyjęli z właśnie 1.93 z tego co wiem. Wiem, że tam bardzo dobrych graczy też migrowało. No i w tym momencie jest ciężko powiedzieć chyba, kto by był najlepszy w 2000. Kurczę, tak jeżeli chodzi o osiągnięcia, liga, no to można było powiedzieć, że 1.093, no ale patrząc na to, co się teraz dzieje już pod koniec roku, no to mógłbym powiedzieć, że 1.960. Na pewno mógłbym bardziej określić takie największe zaskoczenie w tym roku, albo KD, który się chyba najbardziej rozwinął moim zdaniem, to chyba to jest KD 2377. To jest chyba KD, które w tym roku się najlepiej rozwinęło i potrafi jakby tak powiedzieć, zrobić różnicę. No i przede wszystkim też to znowu, że w tym teraz jakoś początkiem jak będzie zapis, wiem, że oni się zapisują, żeby zagrać naprzeciwko 1.093, czyli chcą uderzyć w te takie jedno z top 2 kadek i zobaczyć, jak oni sobie po prostu tam poradzą na ich poziomie. Bo do 2.377 w tym momencie zagrało KVK, gdzie no można powiedzieć, chyba nie skłamię, jak powiem, że się przejechało po 1.365, a będziesz znał Królestwo 1.365, bo to jest bardzo też stare KD i też KD, które miało zawsze, wiesz, w tym seedzie A jakąś tam renomę, a oni w tym KVK przeciwko 2.377 jakoś tak wypadli bardzo słabo, nie? Więc Ale przy tym mnie akurat nie dziwi, bo 365 już od dłuższego czasu nie dokonało nic jakiegoś no, fantastycznego, więc niczego innego bym się tam nie spodziewał. 77 znam, no, przed chwilą miałem Zenit z nimi, oni są na mm, moim kontynencie, aha, no to, więc kojarzę, jakie oni tam potrafią zrobić numery. Myślę, że rzeczywiście oni są na takiej wznoszącej, mimo to 9-3, jeżeli robią teraz restrukturyzację, spoko, ale bym jednak zaznaczył to, że wygrali Ligę Ozyrysa, tak, że w tym KVK, gdzie grali z 960, to jednak też wygrali z nimi, byli w tak, stanie zaznaczyć swoją obecność. To było gdzieś tam bardziej początkiem roku tak, potem w tej pierwszej przegrali z części. nimi, no. Więc teraz wydaje mi się, że gdzieś tam właśnie na nich bym postawił na 93. Może też z mojej takiej sympatii, no bo ja jednak, jako że sam jestem starym graczem, to zawsze też No tak. blisko jestem tych starszych królestw. No 960 w dzisiejszych czasach, powiedzmy, to dziwnie brzmi, ale w momencie, w którym jest gra, no to 960 to już też nie jest młode królestwo oczywiście. No tak. Ale rzeczywiście, no jestem ciekawy, co się stanie. Myślę, że rzeczywiście, jeżeli do tych dwóch
ktoś miałby doskoczyć, to też się zgadzam, że najbliżej jest 2-3-7-7, to już jest też taki numer, który ludzie znają, tak? Jest naprawdę teraz już ciężko jakimś królestwom się wybić. Trzeba naprawdę zrobić coś dużego, bo te numery właśnie 93, 960, no to ktoś, kto się chociaż trochę orientuje w tej grze, to te numery pamięta, bo one są naprawdę znane od dłuższego czasu. Myślę, że to jest coś, co jest bardzo cenne. I mam nadzieję, że te numery się utrzymają, bo to taka naprawdę świetna renoma, ale właśnie jeśli bym miał ja powiedzieć, który też nie oglądałem za bardzo tych rozgrywek, jakieś inne królestwo, które w ogóle gdzieś zbliża się na tą orbitę, no to 2377. A które jest w tym momencie lepsze, to jest, wiecie, to już nam nie jeden raz historia pokazała, że mogą nawet te królestwa być w jednym KVK i teoretycznie grać tak jakby 1 na 1, ale później się coś tam nie dogadają i coś tam, bo my mieliśmy lepszych sojuszników, a wy mieliście gorszych, to znaczy zwykle to się mówi na odwrót. Zawsze bramki. No, także ciężko jest to porównać, ale no jestem ciekawy. Całkiem możliwe, że pod koniec roku jest inna sytuacja, no ale to wiadomo, nie, to sytuacja się cały czas zmienia, to zobaczymy. W 2025 może będzie zupełnie co innego, może 9-3 rzeczywiście będzie miało jakąś taką wtopę i zapomnimy w tym roku o tym królestwie, ale na razie jeszcze 24 myślę, że mieli całkiem niezłe. Tak, to prawda. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ogólnie na koniec tutaj tego filmu, bo dość długo nam zeszło, jak zawsze. Uważam, że rok 2024 był niezły, ale mi się zdaje, że rok 2025 będzie jeszcze lepszy, jeśli chodzi o Rise of Kingdoms, bo widać, że te zmiany idą ku lepszemu. Zresztą już w sumie w 2024 mieliśmy takie zmiany, które zapoczątkowały całe zmiany też przyszłego roku, no bo to, co wymyślili związane z fortami 10 poziomu, barbarzyńcami, Home King w landzie zwiększyli, tak samo z surowcami do poziomu 8. Już też mam informację, że dar natury będzie w przyszłym roku prawdopodobnie zwiększony, że będzie nam dawał poziomu 9, kiedy będziemy używać Home King w landzie, więc w tym momencie pokazali coś, że zrobili coś, żeby też żeby kadeki zaczęły unikać recovery KVK i mi się zdaje, że to jest naprawdę coś fajnego, bo teraz może tych recoverów KVK naprawdę będzie mało, bo królestwa będą miały czas, żeby się zregenerować w Home King's Landzie. Przedtem tego nie miały aż tak bardzo, nie? Musieli czekać do ostatniego pop-upu, żeby nie zagrać recovery, nie? A w tym momencie no zaczęli, chyba trzeba moim zdaniem słuchać chyba też graczy, tak mi się zdaje. Już w końcu zaczęli po tych ankietach, których miliardy w ostatnim czasie wypełnialiśmy, w końcu zaczęli to słuchać to, co tam ludzie do nich po prostu pisali, nie? No tak, ja tak ogólnie rzecz biorąc, ja wiem, że były rzeczy, które mnie się nie podobały, tam wiecie, niektóre z uzbrojeniami, czy pewne rzeczy z dowódcami, czy pewne poszczególne rzeczy, które może są słabe, ale ogólnie bym powiedział, że pod względem jakbym te wszystkie lata wziął Rise of Kingdoms, to 24 bym uważał, że to jest możliwe, że najlepszy, no dobra, nie najlepszy, najlepszy na pewno będzie ten rok, w którym w ogóle rok wyszedł, tak? Później jeszcze gdzieś tam ten rok, w którym weszła wersja na PC-ta, to też była ogromna zmiana mimo wszystko, mimo że ten rok się jakoś specjalnie innymi rzeczami może nie zaznaczył, ale ta wersja na PC-ta jest naprawdę świetna. I tutaj w tym roku wydaje mi się, że naprawdę tu było dużo takich fajnych rzeczy, które wprowadzili do gry, więc pod tym względem bardzo fajnie. Ja akurat nie jestem aż tak optymistyczny co do tego przyszłego roku, ale uważam, że w tym weszło bardzo dużo świetnych rzeczy, które może bardziej docenimy dopiero w tym przyszłym roku, że w przyszłym roku częściej będziemy oglądać. Ja to, co bym jeszcze się spodziewał i co bym chciał, to żeby zrobili trochę porządek z tymi scenariuszami KVK. Moim zdaniem absolutnie jest ich za dużo. No, Jest to tutaj prawda. namieszane. Już dzisiaj średni gracz Rise of Kingdoms w ogóle nie wie, o co chodzi, które jest które, w którym się co robi. Już jest tego To tak prawda. dużo. Ja bym to ograniczył, ja bym to polepszył. Dużo rzeczy bym zrobił. Niektóre rzeczy bym po prostu, dla mnie to jest
kopiowanie formatów. Ogień wojny i hymn bohaterów idealnym przykładem, czy teraz Burza manewrów i ten nowy król całej Brytanii. No, pożegnajmy niektóre formaty, przywitajmy się z nowymi, albo róbmy bardziej tak, jak jest z Arką Ozyrysa, że robimy nowe rzeczy na tej samej mapie, wprowadzamy rzeczy, a niekoniecznie za każdym razem to musi być poprzez wprowadzanie nowej nazwy i nowego formatu, która tak naprawdę niewiele zmienia. Ale dobra, nie będę już za długo ciągnął. Myślę, że chyba już wystarczy. Jeśli ktoś dotrwał do końca, to w ogóle piona. Dzięki wielkie, że nas wysłuchaliście. Także super. Ja tutaj jeszcze tylko dodam małego easter egga na koniec, bo nie każdy o tym wie. Przypuszczam, że ty też o tym nie wiesz. Ale zobaczcie sobie w tawernę, w co się pojawiło w tawernie z kluczy suwerena. Bo nie każdy o tym wie. Dzisiaj to zostało chyba wprowadzone, lub też jakoś w nocy. Ale zobaczcie, kto się pojawił w tawernie. Bo to jest coś, co dzisiaj mnie i paru innych graczy trochę zaszokowało. No, patrzysz w tawernę teraz? No, odpal tawernę. Tak na koniec, taki easter egg, jeżeli ktoś dotrwał, to będzie wiedział. No. Słyszysz mnie, czy nie? Czy cię rozłączyło? Przepraszam, wyłączyłem sobie mikrofon niechcący. Dobra, bo Małe chciałem, żeby ciebie mówiłem- było lepiej słychać. Mówiłem Chodzi, mało... że no. chodzi o Ragnara? Dobrze mówię? Czyli wiedziałeś. Myślałem, że nie wiedziałeś. Tak. Tak, ja mówiłem o Ragnarze, tylko miałem mikrofon wyłączony. Okej. A, No właśnie chodziło tak. o Ragnarami. Myślałem, że nie wiedziałeś i że szukasz albo przelogowujesz się z farmy, na której byłeś teraz. Nie, nawet tutaj pokazałem u mnie na wizji właśnie Aha. tego Ragnara, ale nie wiedziałem wcześniej i teraz sprawdziłem, bo nie wiedziałem wcześniej, No. że się pojawił Ragnar, ale w sumie spokojnie, bo ja mam chyba tam 20 rzeźb do odebrania, No. także spoko, bo będę mógł właśnie sobie te Ragnarowe rzeźby, tutaj mam te dwie skrzynki, więc... 20 Trzymałeś, no rzeźb. to ładnie. To jest No. ładne. Dobre zagranie. Nice one. No, Dobre to mi się zagranie. udało. To ci się udało, bo ja to przeznaczałem na coś innego. Ale nie, to, że się Ragnar pojawił, to jest mega. Mamy potwierdzone to, więc tyle. Filmik jest dość długi, więc na pewno będziecie mieli podzielone to, żeby wam to było łatwiej sobie wszystko oglądać. Mam nadzieję, że będzie warto. No i co? Dzięki wielkie Snow za spotkanie, bo się w końcu nam udało też dłużej dziękuję. pogadać. Teraz nas czeka spotkanie w real life. Pewnie. No i pewnie widzowie będą czekać na informacje o Boomfire, więc tutaj musicie też Snowa o to piłować w komentarzach, bo ja wiem, że jemu trzeba przypominać, więc, więc tutaj Tak, tak. na pewno jak będziecie mu tam pisać, to on będzie to widział i może po prostu szybciej ruszy z tematem. Więc no to tyle na dzisiaj, tyle na ten odcinek. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że subujecie, lajkujecie, komentujecie. Pchajmy dalej ten content do przodu, pchajmy ten kanał dalej do przodu, niech to się toczy. Jeżeli wam się podoba, zostawcie łapki, lajki, co tam w ogóle chcecie. Zasubujcie. Tyle ode mnie. Dzięki Tak jest. wielkie. Ja też bardzo dziękuję i trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Hejo. All the feels we got.